Witam. Powraca na kanale temat boczku. Może uda się go uwędzić. Jak nie, to w piekarniku. Na starcie taki troszkę. Ja mam teraz rozgarniacz, natomiast wy macie tytuł po prostu i będziecie wiedzieć już na starcie, jak się skończy film. Ale trzeba go przygotować wcześniej, wiadomo. I trzeba zrobić zalewę, aby go wypeklować. Teraz tak, boczek. Postanowiłem zapisać przepis i troszkę go poprawić z poprzednich akcji. I w sumie mam tu 1,3 kg boczku. Użyję 2 litrów wody, co oznacza, że dodam 140 g peklosoli. 4 liście laurowe, 4 ząbki czosnku, 8 żarek pieprzu, 8 żarek ziarenek zioła angielskiego. I tak, aby przyspieszyć troszkę proces, no to dodaję pierw do 1,5 litra zimnej wody pieprz, ziele angielskie, weź tu teraz licz do 8, sobie wymyśliłem, ale ogólnie ma to znaczenie ponoć większe. To znaczy na razie to tak nie wyczuwam, czosnek wyczuwałem, więc ok, mi to pasuje. 4 ząbki czosnku, nie rozgniatam, tylko wrzucam, doprowadzę to do wrzenia, chwilę pogotuję, myślę, że jakieś tam 5 minut coś takiego pogotuję. I 4, jak widzicie, liście laurowe, dosyć intensywne to ma być. Wrzucam to na ogień i gotuję, zaraz wam resztę powiem, jak to wygląda. Tak, 0,5 litra wody jeszcze doleję zimnej, chłodnej wody i 140 g peklosoli. Wtedy, jak ochłodzę oczywiście wszystko, nie będę dodawał do ciepłej, broń Boże. Weźmiemy sobie miskę. Mam miseczkę i dodaję 140 g peklosoli. Dobra, 139, żebyście nie mówili, że jest źle. Jak ktoś zobaczy w ogóle, no wątpię, żeby ktoś to zobaczył, ale okej. Już zmęczenie chyba jakieś. No i tak, no to zagotuję, zrobię wywar, następnie mówię, doleję 0,5 litra wody chłodnej, zimnej wręcz. Najchętniej to bym jakiegoś lodu, wody z lodem, może coś takiego tutaj zaraz wyczaruję. Ale mam tam z dystrybutora taką zimną z lodówki, więc może tak. Wtedy dodam 140 g soli. Słuchajcie, jeśli chodzi o te przyprawy, to tylko tak symbolicznie, bo boczek, tłuszcz w boczku i boczek bardzo łapią to fajnie te przyprawy, więc nie trzeba tam dodawać nie wiadomo ile. Boczuś mam taki ładny, widzicie, skrojony, niezbyt taki tłusty, chociaż brzegi to bardziej tłuste były. O, elegancki. Wsadzimy go do miseczki. W tej miseczce, mówię, zaleję, wymieszam pierw, ostudzę, zaleję to, no i zostawimy to na 3-4 dni. Aha, jeszcze ponakuwam, właśnie. Jeszcze ponakuwam sobie trochę, oczywiście tam, gdzie będę miał mięso, ewentualnie gdzie będę mógł, bo tłuszcz to nie za bardzo, ale tu, gdzie mam mięsa, a mam tutaj na przykład taki porządniejszy kawałeczek z mięsem, taki będzie dosyć mięsny, to tutaj ponakuwam szprycą tą zalewkę, oczywiście z solą już wymieszaną. Także w sumie to więcej tutaj nie będę opowiadał, nie ma sensu. Widzimy się, jak to się zagotuje, pokażę wam, jak to wygląda na gazie. Tak to pomału łapie kolor. Trzeba to teraz przykryć przykrywką i żeby to chwilę tam pogotowało, żeby wywar się dobrze zrobił. Dobrze, wywar mam gotowy. Co miało puścić, to puściło. Nie jest on ciemnawy jakiś jak z większości filmów, ale jest ok. Zaraz go przelewam i dolewam 0,5 litra zimnej wody. Wywar jeszcze zdecydowanie musi ostygnąć.
Teraz niech sobie po prostu ostygnie. Potem wsypiemy sól i wtedy wrzucimy boczuś i tyle w sumie. Teraz do zalewy wsypujemy sól. Dobrze ją wymieszałem. I teraz będziemy szprycować boczuś. Teraz po szprycowaniu biorę talerz. Talerz, jak widzicie, tak lepiej to troszkę zrobił. O, tak. I to foliuję. I zafoliowane trafia do lodówki. Witam. Minęło 60 ponad godzin. Tak wygląda. Ogólnie pachnie super. Zaraz wieszamy go na haki i ociekamy. Musi się troszkę obsuszyć. Z godzinkę gdzieś i trafi do wędzarni na suszenie. Tak to wygląda. Zobaczcie. Przepięknie się zapeklował. Tutaj też w środku bardzo ładny kolor. Tak sobie będą godzinkę wisieć i osuszać się. Jestem na działce, więc muszę w takich warunkach trochę hardkorowych, ale w żadnym stopniu. Jest wszystko ok. Rozpalamy wędzarnię. Tak to wygląda. Troszkę to potrwa. Lekko przymknę, żeby delikatny cuk zrobić. Nie za mocny, nie za bardzo, ale taką temperaturę mamy powietrza. Boczuś już ładnie obciekł. To, co tu widzicie, te kropelki, wysuszę się ręcznikiem papierowym i zaraz trafia do wędzarni. Teraz tak, boczek osuszamy w 50 stopniach bez dymu, czyli na żarze po prostu. Troszkę dymu jak będzie, no to niestety to jest tradycyjna wędzarnia, więc trochę tego dymu może się pojawić, ale ogólnie dziś nie jest źle. Dziś naprawdę nie jest źle. Dość ładnie to się odbywa. Troszkę przymknę i tak będę suszył. Więc tak, palec się zatrzymuje. Widzicie? Ciężko tutaj owilgoć już. Suche wszystko jest. Co oznacza, że zamykamy i wędzimy. Od tyle. Teraz tak, 2 godziny, temperatura 60, 55, 60 i drewno Olcha. Mam też wióry swoje, to w poprzednim odcinku z wędzenia to mówiłem o tych wiórach. To jest wióry, to są wióry owocowe. Wiele tam rzeczy jest, to znaczy wiele drewna różnego owocowego. No i wędzimy 2 godzinki. Pół godziny przed końcem wędzenia wrzucam te wspomniane wióry. To są takie grubsze zrębki. Coś takiego. I wrzucamy. Mamy to. Proces wędzenia jest skończony. Teraz będziemy rozpalać w piecu. Chwilę. Tylko tak, zablokuję sobie tutaj przepływ, żeby tutaj, kurczę, tu sobie otworzę. O, coś takiego. Chociaż niepotrzebnie chyba to zrobiłem. Będzie dymić. Ale okej. Tu otwieramy, wypuszczamy dym. I o Jezu. O Jezu, ale boczuś. Jak on wygląda. Piękny. Termometr bijam w boczek i będziemy zapiekać.
Także 110 stopni będzie miał gdzieś plus minus i do 67 chyba stopni, coś takiego będę zagrzewał. Ogólnie spiekł mi się ten boczek i to nawet za bardzo momentami, ale jest gotowy, więc do wody z nim troszkę zmyję ten dym, nadmiar dymu. Przed chwilką testowałem kiełbasę, ale nie wiem, kiedy się pojawi odcinek jeden, drugi. Może to tak pozmieniam, jak u mnie. Mamy boczek. Słuchajcie, kwestii boczku, wcześniej z kiełbasą tak opowiadałem. W kwestii boczku mamy, że się bardzo mocno, widzicie, bardzo mocno spiekł. I już mówiłem to przy kiełbasie, ale nie wiem, który odcinek będzie który, więc mówię jeszcze raz. Nie ufam termometrowi w wędzarce. Coś tam jest nie tak, także wymienię go przed następnym wędzeniem. Zdecydowanie, bo coś mi nie pasuje. Za ładnie ta temperatura się trzymała, tak dalej. A jest takie coś. Maksymalna temperatura, jaka była w środku, to było 110 stopni. 110 stopni. Ani razu mi nie wyskoczyło poza bardzo. I wędziłem. W sumie to otwierałem drzwi, jak tylko pojawiał się jakikolwiek dym, nie? Przy wypiekaniu. No bo to jest wędzarnia tradycyjna, trzeba umieć to troszkę robić, czyli w tym wypadku trzeba na żarze to robić praktycznie, albo na ogniu, czyli taki ładnie rozżarzony żar mamy, to tu możemy dorzucić jakieś cienkie patyczki, żeby po prostu ogień stworzyć, żeby temperaturę podbić, nie? Tylko też musimy to kontrolować w pełni, nie? Ja to umiem robić, ale no jest problem trochę, bo tak jak on, zobaczcie, tu wisiał, tu jest nawet kurde, tu jest nawet otwór, także on tu wisiał, więc tu jest przypalone, to jest ewidentnie przypalone. Ja sobie to odetnę, w ogóle zajrzymy do środka teraz. Ja sobie to odetnę i sobie to zutylizuję, bo nie chcę czegoś takiego, to tam w ogóle na starcie. Także tutaj i w każdym tam jakieś takie odcinki, które były bardzo czarne, no to już sobie podarujcie naprawdę, bo to może być różnie. Jak jest takie ciemne, no to nie oznacza, że aż jest tak źle, no ale nie jest dobrze. Nie jest dobrze, jestem tego świadom, nie? Bo cóż, to najbardziej lubię te przymięsne rzeczy. No i zobaczcie, jeśli chodzi o oczuć, to jest taki surowawy trochę. Ogólnie ogólnie bardzo dobry. Ale czuć, że jest przewędzony. Czuć, bez ale tutaj zaznaczam, że ogólnie przepisowo jest ok, jest smaczny, ale tak jak mówię, no taki wyszedł surowy boczek. Ja wam może przekrój pokażę cały. Zobaczcie. I ogólnie o co chodzi, że surowy? Ściągnąłem go trochę szybciej, postanowiłem podarować sobie i go nie, wiecie, nie zabijać do reszty, ten boczek. No jest surowawy i myślę, że już poza kamerami go wezmę, może sparzę. Zobaczymy. To by był dobry temat, bo troszkę by stracił tego dymu, nie? Bo jest intensywny naprawdę. Co mnie dziwi, bo tak, ale w sumie kiełbasa jest w osłonce, nie? I ja kiełbasy nie przekuwam. W ogóle, także ogólnie zauważyłem, że to dobry temat, nie przekuwać kiełbasy, nie? Można więcej smaku zachować, także to też fajnie. Także z tym boczkiem to widzicie. Przepis jak najbardziej.
jest w smaku czuć nawet czosnek. Liść laurowy jest wyczuwalny. Jest normalnie wyczuwalny, także dosyć mocny, taki fajny wywar wyszedł. A jeśli chodzi o sól, to generalnie jest słony troszkę, no ale tak na granicy, to znaczy troszkę mniej użyjcie albo troszkę krócej trzymajcie, czyli nawet 48 godzin, gdzie jak trzymałem 60 parę tam godzin, nie? No to trzymajcie troszkę krócej, jeśli chcecie uzyskać tam mniej słony, to w zależności. To znaczy tak, mi pasuje 20 gram soli na przykład w kiełbasie, a jednym pasuje 16 nawet. Więc tutaj musicie się dobrać, to każdy ma swój smak. Ale ten przepis, jak podałem, jest ok. Tylko mówię, no na przykład krócej trzymajcie, to mi się mniej przesoli, tak, nie? Można też mniej soli dać, nie ma problemu. Dla mnie jest ok, a jak go wyparzę, to podejrzewam, że będzie idealny dla mnie, nie? Także potraktuję go, mam tam 2 kawałki, 1 kawałeczek oczywiście dla przyjaciela. No i co? Sparzę je i tyle, i zobaczę, jak to tam wyjdzie po sparzeniu, nie? No szkoda, że się tak przewędził, nie? Szkoda. No ale co zrobić? No nic nie zrobię, czasem tak bywa. Czasem tak bywa. Muszę ten termometr wymienić, ewidentnie, no. Zawsze jest jakiś kurczę problem, zawsze coś tam może Wam nie wyjść. No ale nie pasowała mi ta temperatura zdecydowanie. Tam było dosyć grubo. Jak otwierałem, to buchało ściepłem, a pokazywało tam 90. No i też pokazywało na przykład 80, a ta temperatura w środku rosła tak regularnie co minutę stopień. Także dość szybko, więc... A ja mam tak, że zamykam. Wiem, że mam na przykład 100 stopni temperaturę w wędzarni, a na tym mam na przykład, nie wiem, 40. No i sobie to trzymam zamknięte, nie? Wiadomo, korzystam z termometrów. No i to Was może się coś takiego zdarzyć, że termometr nawali. Ja miałem szczęście, że były tylko 3 boczusie, 1,5 kg boczusia i 2 kiełbasy. A jak macie, nie wiem, 10-15 kg kiełbasy i takie coś się stanie? Także to wypiekanie tradycyjne jest bardzo, bardzo ryzykowne, ale jak wcześniej zrobiłem kiełbasę i ją wypiekłem, to jest nieba ziemia, nie? Także zobaczymy. Muszę tam termometr pogrzebać. Także uczcie się na moich błędach. Ja w ogóle się nie tłumaczę. Myślę, że po pierwsze to mógł być też dym, ale wątpię. Myślę, że to po prostu zwyczajnie się w za wysokiej temperaturze, czyli nie doszło w środku, a na zewnątrz się spaliło, co jest normalną rzeczą i to nawet na patelni, jak zrobicie sobie, nie wiem, jakieś mięso. Macie na przykład steka, jak robicie, to robicie w bardzo wysokiej temperaturze, kładziecie steka, on z zewnątrz nawet łapie skórkę, taką pięknie wygląda z zewnątrz, jakby był gotowy, przekrajacie, jest w środku czerwoniutki, nie? No to samo się właśnie stało z tym, za wysoka temperatura. Dobra, nic, trzymajcie się kochani i pamiętajcie, pieprzone termometry.